Dzień dobry Państwu. Nazywam się Norbert Stolarczyk, Fundacja Wędkarzy Bez Barier. Wraz ze mną są koledzy, nasi sympatycy fundacji. A kiedy coś robimy, to jej beneficjenci. I przedstawię swoich przyjaciół. Zacznę od Wiesława. Wiesław Marszałkowski. Dzień dobry Państwu. Kolega z Chełmży, tu się nie pomyliłem, prawda? Wędkarz spinningowy, posiada własną łódkę. Wędkarz federowy, konik od 1,5 roku, 2 lat. Klasyczny feder. Ze mną jest też Michał Szyćko, kolega ze Szczecinka, a więc z miasta, w których odbyły się pierwsze spinningowe zawody niepełnosprawnych z łódek w roku 2017. Kolega lubi spinning z łódki, z tytułu chociażby jego niepełnosprawności jest Ci, Michał, o wiele wygodniej na łódce, niżeli z brzegu spinningować. Tak, racja. W przypadku Spławika i Federa już bardziej z gruntu to robisz, prawda? Tak, z brzegu. I jest ze mną... jakiś pomostu. Okej. Jest ze mną również Tomek Chmielewski z Chełmży. Chełmna, przepraszam, tak to się... Koledzy są w sumie niedaleko od siebie, mieszkają z dwóch konkurencyjnych miast. Tomeczku, ty Spławiczek głównie, prawda? I Feder. Tak, zgadza się. Dzień dobry Państwu. I ja może nie będę opowiadał teraz całej historii Fundacji Wędkarzy Bez Barier i jak to się zaczęło. Ja postaram się to mocno skrócić. Był to ruch społeczny powstały w roku 2004-2014 i w sumie wtedy się tak naprawdę żeśmy wszyscy zaczęli przez internet poznawać. W roku 2019 stała się to fundacją, no bo na tyle już to prężnie zaczęło działać, że należało postawić temu jakieś ramy prawne i tak też się stało. Więcej historii o fundacji znajdziecie na stronie wędkarzebezbarier.pl i do niej odsyłam, jak również do naszego YouTube'a Fundacja Wędkarzy Bez Barier, a dzisiaj bardziej skupimy się na naszych kolegach, na wędkarzach niepełnosprawnych i chciałbym tu poprosić moich kochanych kolegów, żeby każdy z nich coś troszeczkę chociaż o sobie opowiedział. Skąd są, to już wiecie, ale po prostu jak wędkuje, jak łowi i jak lubi najbardziej łowić. Wiesiu, poprosimy Ciebie. Łowię spinningowo, ale przerzuciłem się też na feder klasyczny, który jest wygodniejszy może dla nas, nie w każdym miejscu, bo jest też ciężko podjechać czy z różnego miejsca dotrzeć do łowiska, chociaż są łowiska, które są przystosowane dla nas, dla nawózkowych i łowimy też tak samo jak pełnosprawni ze wszystkim tym. No i też osiągamy też dużo sukcesów, przykładowo brając udział w zawodach wędkarskich. I też mamy taką akcję pomocy dla naszego kolega Tomka Barańskiego, który tam zachorował, młody kolega, i zapraszamy też kolegów na zawody. Pomagamy też. Nie tylko nam trzeba pomagać, ale my też staramy się pomagać innym wędkarzom. Tak, dokładnie. Sprawa dotyczy młodego chłopaka z Torunia, Tomka Barańskiego, tu się nie pomyliłem, prawda? Tak. Bardzo młody chłopak, syn naszego kolegi wędkarza Karola Barańskiego. Stwierdzono u niego poważną białaczkę i to jakoś taką wściekło. I oczywiście jest pod kontrolą lekarzy. Zbieramy pieniążki teraz dla niego. Tu koledzy właśnie robią charytatywne zawody. Na Facebooku są też aukcje dla Tomka Barańskiego. Dlatego zachęcamy do wejścia na profil Artur Makowski. I tam na tym profilu znajdziecie aukcję. Można zdobyć fajne rzeczy, a przy okazji naprawdę zrobić dobrą robotę i pomóc koledze. Ale Wiesiu, jak myśmy się poznali, to ty byłeś spinningistą, zaciętym spinningistą z łódki, którą masz do dzisiaj. I teraz właśnie chciałem Cię zapytać, żebyś coś nam opowiedział o łowieniu na spinning z łódki. Jak Ty to robisz i jakie gatunki ryb lubisz łowić najbardziej? Może od gatunków to najbardziej mi się podoba łowić okonie. Małe, duże okonek. Ma to coś w sobie, ten okoń po prostu, że dla mnie to jest jedna z najlepszych ryb drapieżnych, które ja uwielbiam łowić. A ogólnie z łódki. Posiadam swoją łódkę, posiadam silnik elektryczny, spalinowy. Po prostu tylko pomoc drugiego kolegi, żeby mi pomóc tylko wsiąść na łódkę. Przesiadam się i spinninguję, można powiedzieć.
jeżeli mi pogoda i wszystko, także od poniedziałku do niedzieli łódka i to wszystko, także 7 dni w tygodniu, czyli ryby. No niestety no, taka pasja, można powiedzieć. Pasja też mnie posadziła na wózek. Akurat wracając z nadmorza się to wszystko stało, no ale kontynuuję to można powiedzieć po wyzdrowieniu ze szpitala, wszystko co tego i łowię dalej. Także nie trzeba się poddawać, można na wózku też spinningować, można brać czynny udział, pomagać, także nie ma problemu. Dziękuję Ci, Wiesławie. Do Ciebie jeszcze za jakiś czas na chwilkę wrócę, bo będę miał do Ciebie parę pytań na temat łódki, ogólnie niedostosowania. Tomeczku, Ty łowisz spławik i feder. Tak, zgadza się. Coś nam przybliż, proszę. Feder się zaczął może od jakichś 3-4 lat. Spławik, jak wiadomo, można powiedzieć, że od urodzenia. Zacząłem łowić już od urodzenia tym spławikiem. W 2015 roku zostałem mistrzem Polski. Potem zaczęły się czasy, gdzie zaczął się feder się rozwijać i się przerzuciłem tak już konkretnie na feder. Feder jest jednak, gdzie nie ma takich wymagań sprzętowych jak przy przytyczce i tak dalej, jest tańszą odmianą łowienia ryb. Ty też, Tomeczku, angażujesz się charytatywnie w swoim mieście i starasz się pomóc też młodzieży w wędkarstwie i masz chyba adepta wędkarskiego, prawda? Nawet jest tutaj ze mną. Jest tutaj nasz kolega. Jak Ci idzie szkolenie? To już adepta trzeba się spytać. Pilny uczeń? Tak, można powiedzieć. Pilny uczeń. Michale, opowiedz nam coś o sobie, bo ja Cię podziwiam, powiem szczerze. Nazywam się Michał, mam 47 lat. Wędkuję od 43. Moim problemem są teraz już w tej chwili ręce i ciężko jest już mi wyrzucić to, dlatego muszę się przesiąść na łódkę. Bo to zawsze spod łódki łatwiej cośkolwiek wydłubać, czy na spławik, czy na gumkę, na blaszkę. Z brzegów musiałem zrezygnować, bo po prostu na moich terenach nie ma żadnych takich kładek dla osób niepełnosprawnych. Pochodzę ze Szczecinka, tam jest bardzo śliczne jezioro, są ładne te murki, że można by było wędkować. Niestety strach tam dla nas, wędkarzy niepełnosprawnych, bo miałem nawet sam taki przypadek, że zostałem potrącony rowerem i wleciałem do wody. Więc musiałem zrezygnować z murów. A z pomostów niestety tak są porobione u mnie w miejscowości, że są pomosty typowo rekreacyjne, że ludzie chodzą i jest zakaz wędkowania. Ja bym chciał teraz wrócić do Ciebie, Wiesiu, bo Ty jesteś właścicielem łódki. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, swego czasu, a więc lat temu 4, było za moją inspiracją, było dosyć głośno na temat powstania pierwszej w Polsce oficjalnej łodzi dla osób niepełnosprawnych. I w zasadzie niby sytuacja była już na tyle na dobrej drodze, że była firma, która była w stanie nawet to zrobiła, by produkować skorupę tej łódki. Jednak zostały takie rzeczy jak wyposażenie ją, żeby ona pływała, no bo tak dużą łódką wiosłami nie dałoby się popływać. Niestety nie dogadaliśmy się do końca z firmą, doszło tam do pewnego nieporozumienia. Ta sytuacja teraz nie ma istotnego znaczenia w mediach publicznych, ale nie doszło. I tak naprawdę temat cały czas jest otwarty. Nasi wszyscy szkódnicy, którzy nawet są tu na targach, temat bardzo dobrze znają. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, wiadomo o pieniążki, bo jednak to są duże kwoty. Ale ja bym się chciał teraz zapytać bardziej Ciebie, Wiesiu, i jak oczekujesz, i w sumie do Ciebie podobnie, Michał, ponieważ żeście już więcej pływali na łódce niż nawet ja czy Tomasz. Jak byście chcieli mieć tą łódkę przystosowaną?
Czego oczekujecie od łódki, żeby uwzględniała Wasze potrzeby? O. Przede wszystkim łódka musi być dno płaskie, że można było się poruszać, w moim przypadku na wózku się przemieszczać, i troszkę wyższe burty, żeby się też nie bać tego w tym sensie. Ogólnie, żeby też było bardzo stabilniejsze, nie? Ta łódka, żeby mi po prostu na falach czy coś, żeby mocno nie bujała, bo to jest zawsze taki, jeżeli ktoś tam zaczyna pływać czy coś, to jest po prostu strach w myśli tego, że może się coś tam stać, czy fala, czy druga łódka zrobi falę, czy tego. No moja łódka nie jest, można powiedzieć, za tanie pieniądze zrobiona, bo po prostu ja byłem też przy produkcji tej łódki, bo sam to też tak sobie projektowałem, żeby wszystko było w zasięgu moich rąk, żeby mógł sobie to wszystko funkcjonować, i pływam już na niej 7-8 lat i jest wszystko ok. Nie miałem żadnego wypadku, żeby coś tam się bać w ogóle pływać. Pływałem też w Trzesiecku u kolegi na zawodach i nie było problemu. Trzesiecko, wierzchowo, duże łódki, po prostu też, nie no, akurat moja jest ok. Nie potrzebuję po prostu innej, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy łódki, co mam teraz. No ale gdyby się pojawiła, to z chęcią byś się zainteresował, jak wygląda, prawda? No na pewno, nie? No, Byście chciał nią przepłynąć. przetestować, tak, na pewno. Wiesiu testował też na Bałtyku ją. Wiesz, Ja oczywiście. Państwa zachęcam strasznie serdecznie do odwiedzenia kanału YouTube naszego Fundacji Wędkarzy Bez Barier, bo tam w programie Bliżej Ludzi porozmawiajmy o życiu jest rozmowa. Ja unikam celowo słowa wywiad zarówno z Wiesławem Marszałkowskim, jak i ostatnio w lipcu zeszłego roku z Tomaszem Chmieleckim. Także serdecznie Was zapraszam. Michał. Jeszcze Ci przerwę, bo kolega tu podpowiada. Oczywiście w tamtym roku próbowaliśmy i też się z sukcesem, no nie, pływaliśmy po Bałtyku, moją łódką. Rozumiem, no to gratuluję. Michał, czego oczekiwałbyś od łódki wędkarskiej, zakładając Twoje skorzenia? To tak jak Wiesiu powiedział, że to właśnie chodzi o płaskie dno, wysokie burty i tak jak w moim przypadku wyższe siedzenie, bo ja nie zginam tutaj Tak, w Twoim przypadku dokładnie tak. Pakwina Na pewno i- sztywny fotel, albo taki opieracz nawet lędźwiowy. tak. No i przede wszystkim oparcie, bo wytrzymam 3-4 godziny i ktoś musi, we dwoje muszą mnie wynieść z łódki, bo inaczej się nie da. Rozumiem. Ja, proszę Państwa, nie bez kozery zadałem chłopakom to pytanie, ponieważ z nami jest tutaj Wiesław Grzeszpiński, producent aluminiowych. Ryszard Grzeszpiński, producent aluminiowych łodzi wędkarskich i użytkowych. I Ryszard chciałby coś powiedzieć. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich tutaj zebranych. Witam naszych kolegów mówiących inaczej troszeczkę. Cieszę się bardzo, że tyle osób przyjechało, czy na wózkach, czy przyszło, dostało się w jakiś sposób dorać na scenę. Podjęliśmy się jako firma tego, że zrobimy i to zrobimy na pewno na 100% do roku przyszłego Łódź, projekt Łódź innowatorską dla niepełnosprawnych. Już takie pierwsze kroki w tym zostały podjęte. Tą łódkę niekoniecznie musimy kwalifikować do drogich łodzi. Ja już mam zrobione pewnego rodzaju kierunki w tym zakresie, a więc postanowiliśmy, żeby Łódź była jak najtańsza, postanowiliśmy, żeby ona była jak najbardziej przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ale potrzebujemy jednej bardzo ważnej rzeczy. Potrzebujemy od Was, potrzebujemy tutaj od ludzi, którzy no niestety mówią inaczej, życie pokrzywdziło niektórych z nas. Musimy zrobić taką jednostkę, do której ten niepełnosprawny dostanie się bez problemu pomocą osoby trzeciej, gdzie będzie mógł spokojnie, bezpiecznie na niej pływać. Mamy już taki projekt zrobiony, ale ja będę oczekiwał od Was, przede wszystkim od Norberta, wszystkich wytycznych. To nie ja, tylko dzięki Bogu osoba pełnosprawna, to nie koledzy siedzący tutaj, to nie nasi wędkarze będący na tej hali, to Wy, koledzy, którzy tutaj jesteście obok nas, Wy nam powiedzcie, co chcecie. Ja Was zapraszam wszystkich do mojej firmy w
każdym dniu. Jeżeli możecie, przyjedźcie z bliskimi znajomymi, usiądziemy przy stole i będziemy długo dyskutować na ten temat, bo bez waszej wskazówki, bez waszej inicjatywy, bez waszych żądań nie zrobimy takiej łódki. My będziemy mogli tylko jako pełnosprawni sobie domniemywać, że prawdopodobnie to byłoby najlepsze, a może tak zrobimy, a może jeszcze inaczej, to nie funkcjonuje w ten sposób. To wy musicie powiedzieć, tak, proszę zrobić tę łódkę. Ja ją zrobię. Na 100% taką łódź wykonamy. Tutaj moja obligacja jest w dniu dzisiejszym, 2 marca, przepraszam, 3 marca. Na pewno taka łódź powstanie do przyszłego roku. Mamy bardzo dużo czasu, nie ma z tym żadnego problemu. Być może to się uda jeszcze na jesień zwodować, ale tak jak mówię, zapraszam do mojej firmy, żebym mógł dokonać konsultacji z osobami, które mi powiedzą, gdzie zamontować fotel, ile tych foteli zamontować, a może zrobimy otwieraną burtę, może zrobimy otwierany dziób, może ta łódka będzie bez burt, może zrobimy platformę pływającą, mikroplatformę w charakterze łodzi. Jest możliwe wszystko. Ja wiem dokładnie, wiem. Ja widuję masę lekarzy na całym świecie, którzy przyjeżdżają na pomost do Kei, podjeżdżają wózkiem i stają przed barierą, jak ja mam wjechać nawet na pomost. To jest problemem dla osób pełnosprawnych. Nikt sobie nie zdaje z tego sprawy, jakie potworne bariery psychiczne i fizyczne stoją przed osobami, które nie mogą wstać, nie mogą chodzić, nie mogą poruszać się, a nawet niekiedy nie mogą jeździć tym wózkiem, a chciałyby łowić ryby. Dlatego też to tylko od was zależy, kiedy ta łódka powstanie. My musimy uważnie słuchać i będziemy tego słuchać. My to sfinansujemy, my zrobimy taką łódź, ale potrzebujemy wiele wskazówek. Dziękujemy Ci, Ryszardzie, także Was koledzy bardzo dziękujemy, brawa dla Ryszarda. Was koledzy zachęcamy do kontaktu z Ryszardem, mailowy, telefoniczny, ślijcie, rysujcie, róbcie rysunki, ślijcie, rozmawiajcie z Ryszardem, odwiedźcie go na film jak możecie. Nie ma problemu. I może nam się wspólnymi siłami, a przy wiedzy technicznej Ryszarda i jego personelu zespołu uda się coś stworzyć. Ja jeszcze dodam jedną rzecz, że jeżeli skrzykniecie się koledzy w jakąś grupę ludzi, jeżeli będziecie mogli przyjechać, nie wiem, w 2-3 osoby, ja wyślę samochód po was tutaj do Poznania, czy to będzie indziej. Mamy samochody, busy, może one nie są dostosowane do przewozu niepełnosprawnych, ale wyciągniemy siedzenia, zrobimy coś, przyjedziemy po was do naszej firmy, zawieziemy was z powrotem. Także tutaj proszę się o to nie obawiać. No, żeby to było 3-4 osoby, żebyśmy w jakiejś grupie mogli pewne rzeczy skonsultować. Bądźcie w kontakcie ciągłym, z Norbertem. On pokieruje, chciałbym, żebyście z nim kontaktowali się cały czas. Do mnie numery telefonów są wszędzie. Ja telefon zawsze odbieram, nie ma żadnego z tym problemu. Piszcie do mnie maile, piszcie informacje, mówcie, dzwońcie. Im więcej informacji, tym lepiej. Jeszcze raz powtarzam, że to tylko przy pomocy osób niepełnosprawnych możemy zrobić porządny produkt. Pełnosprawni, zdrowi ludzie mogą tylko myśleć, że prawdopodobnie tak to będzie funkcjonowało, ale to czy nie. Dziękujemy Państwu, że poświęciliście dla nas odrobinę czasu i nas wysłuchaliście. Ja dziękuję swoim kolegom, a z nami byli Wiesław Marszałkowski, Dziękuję bardzo. Michał Szyćko, Dziękuję bardzo. Tomasz Chmielecki Dziękuję bardzo. i Ryszard Gryszmiński. I moja skromna osoba Norbert Stalaczyk. Dziękujemy Wam bardzo i śledźcie nas w mediach. Łówcie z nami ryby. Dziękuję ślicznie.